Cześć! Idąc na działkę znalazłem takie oto skarby, które mam zamiar wykorzystać w szklarni. A w jaki sposób? Zobaczcie! Są to pozostałości po budowie i oczywiście zapytałem panów, czy mogę sobie palety 2 sztuki zabrać. Panowie wyrazili zgodę, no i jak widzicie jestem w trakcie demontowania tych oto desek, które przydadzą mi się do wykonania takiego mini płotku w szklarni, który będzie oddzielał 2 grządki od takiego chodniczka. Zwykle taki płotek wcześniej robiłem z miskanta olbrzymiego. Mogliście zresztą oglądać już wcześniej na moim filmiku, jak robię taki płotek. W tym roku postanowiłem wykorzystać te oto palety. Palety są zdrowe, nie są pokryte żadnym chemicznym preparatem, więc idealnie posłużą jako obrzeże do moich grządek no dig, czyli bez przekopywania. Myślę, że tutaj w szklarni, gdzie jest ciepło, takie deseczki spokojnie wytrzymają 2, a może nawet 3 sezony. Sam jestem zresztą ciekawy. Muszę sobie jeszcze tutaj ich troszkę powybijać, ale właściwie większość już jest przygotowana do wykonania tych właśnie obrzeży. A pozostałości, które tutaj zostaną, również jakoś spróbuję wykorzystać. Niestety nie posiadam takiej fajnej, profesjonalnej wyciągarki do gwoździ, więc te gwoździki, które tutaj zostały w tych deskach, spróbuję właśnie w taki sposób pozaginać i powbijać. Myślę, że one nie będą stanowiły żadnego problemu, nie będą po prostu widoczne. Częściowo zresztą te deski udało mi się wybić bez tych wystających gwoździ, więc w pierwszym etapie mojego pomysłu wykorzystam właśnie te deski bez tych gwoździ. No to w sumie materiał gotowy, więc przechodzę do kolejnego etapu. Zobaczcie, z tych 2 palet mam tutaj 12 takich desek, które wykorzystam. Mam również takie nieco grubsze podstawy, które również może na coś się przydadzą, chociaż jeszcze nie wiem na co. Być może na jakieś takie mini zagoniki je wykorzystam. No dobra, no to zabieram się za robotę. Między grządkami w szklarni będzie taka betonowa ścieżka, więc najpierw sobie tutaj spróbuję wyznaczyć poziom. Jak widzicie, używam do tego takich szpileczek wykonanych z miskanta olbrzymiego. No i teraz przyłożę sobie tą właśnie deskę i powbijam te szpileczki. Takie szpileczki z miskanta olbrzymiego naprawdę świetnie się sprawdzają, ponieważ są dosyć twarde, no i jak widzicie cienkie, więc bardzo fajnie się wbijają. Teraz wyznaczę sobie jeszcze poziom, tak żeby wszystko ładnie i równiutko to wyszło. No i teraz mogę sobie spokojnie układać wzdłuż szklarni, tutaj po środku, takie właśnie deseczki z palet. Na razie będzie to tylko jedna warstwa, ale mam zamiar oczywiście tutaj na te grządki nadsypywać materiału zielonego i prawdopodobnie za jakiś czas będę musiał ułożyć drugą warstwę takich właśnie deseczek, ale na tą chwilę nie jest mi ta druga warstwa potrzebna, wystarczy taka właśnie pojedyncza. Będę się starał oczywiście pokazywać Wam w miarę regularnie, jak przebiega ten mój eksperyment no dig. Zresztą już chyba w przyszłym tygodniu wrzucę tutaj 2 pierwsze warstwy
jakie to będą warstwy, to zobaczycie być może już w przyszłym odcinku. Dobrze, ja sobie tutaj powolutku wbijam te moje szpile i zaraz umieszczę drugą deseczkę, tak żeby nie przedłużać. Wybiorę sobie na przykład taką. No i tak to będzie mniej więcej wyglądało. Chyba pierwszy raz tak równiutko coś ułożę tutaj w mojej szklarni, ponieważ zwykle odbywało się to w taki sposób, że po prostu ułożyłem ścieżkę, ewentualnie ten płotek z miskanta, ale nie było to wszystko równiutkie. Teraz będzie w miarę równo. No dobrze, jeszcze tutaj przybiję dwie szpilki i przechodzę do kolejnego etapu. Naprawdę, te szpilki to jest fajna rzecz. Przede wszystkim dlatego, że są one w pełni biodegradowalne. No dobrze, no to mam już prawie gotowe. Oczywiście te deseczki nie dały się tak idealnie dopasować do długości mojej szklarni, więc jedną z nich musiałem obciąć o około 10 cm. Gotowe. Deseczkę można dopasować. Jak widać po prawej stronie obrzeże z desek paletowych już właściwie zakończone. No i teraz pozostaje mi ułożyć sobie tutaj wzdłuż tego obrzeża mój chodniczek z takich betonowych płytek, które są tutaj w szklarni już od dawien dawna. Ja je tylko potem wyciągam na okres taki jesienno-zimowy, żeby móc potem w szklarni przeprowadzać jakieś zabiegi. No a potem na nowy sezon układam je z powrotem, tak jak tutaj teraz widać. Są one troszkę brudne, ale w miarę korzystania z nich to błotko powinno się ususzyć i zejść samo. Jak widać, ułożyłem wzdłuż obrzeża takie oto płytki. No i teraz pozostanie mi wykonanie jeszcze drugiej strony, czyli powtórzę to, co już zostało wykonane ze strony prawej. No to jeszcze ostatni rzut oka na moją ścieżkę wykonaną z płytek betonowych i przechodzę do kolejnego etapu. W tym etapie nie będzie mi już potrzebny sznureczek, tak by sobie tutaj ewentualnie wyznaczyć poziom. Po prostu zrobię to równolegle do tych ułożonych płytek i to powinno wystarczyć. Oczywiście powbijam sobie szpilki, ułożę sobie deseczki. Jest stabilna. Tutaj jeszcze przybiję kolejne szpileczki. Trochę krzywo. Czemu nie mówicie, że jest krzywo? Na szczęście można w każdej chwili poprawić, ponieważ szpileczek mam pod dostatkiem, a w tym sezonie będę miał jeszcze więcej, ponieważ zbliża się czas cięcia miskanta olbrzymiego. Tutaj sobie poprawię. No i jak widać, już jest równolegle do kosteczek. No dobra, to teraz dołożę jeszcze kolejne. Na razie staram się dobierać takie deski,
które nie mają w sobie tych gwoździ powbijanych. No i jest ich jeszcze kilka, także wydaje mi się, że ten pierwszy poziom będzie bez tutaj tych gwoździ, czyli w pełni eko, można powiedzieć. Dobra, także ostatnią szpileczkę jeszcze tutaj sobie wbiję, a resztę już wykonam poza kamerą aparatu. Jak widzicie, praca na dziś wykonana. Obrzeża oraz ścieżka z takich płytek betonowych gotowe. Teraz jeszcze sobie tutaj pozamiatam i już cieszę się na kolejny etap, kiedy tutaj do tych grządek będę wrzucał materiał. Taki organiczny oczywiście, czyli zgodnie z ideą no dig, czyli bez przekopywania. I już bardzo serdecznie zapraszam Was do obejrzenia, myślę, że kolejnego odcinka, w którym będę wrzucał tą właśnie materię organiczną. I jeśli jesteście ciekawi, co to będzie, no to oglądajcie. No dobrze, to tyle w dzisiejszym odcinku. Pierwsza praca w szklarni wykonana. No i zapraszam Was do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!